Осторожно! Загроза жизнью! Уникальным! Dziś w odcinku klient przychodzi do Lombardu z nietypowym problemem. Żona mnie zdradza. No, chyba współczuję, ale my mamy z tym wspólnego. Ty mnie zdradza. Chwileczkę, proszę pana. Spokojnie. Angelika ma nowego adoratora. Kaśka ci powiedziała, że mnie tu znajdziesz? Nie cieszysz się, że przyszedłem? Nie mam czasu na pogaduszki. W Lombardzie dochodzi do promieniotwórczego skażenia. Słuchajcie, natychmiast wszyscy z Lombardu. Już! No dobra, to chociaż wezmę nasze kurtki. Tutaj jest coś, co emituje promieniowanie. Pani, a moje rzeczy, to Dobra, jest wychodzimy. Pani też, proszę, już! Angela! Pospiesz się, wyjdź stąd! Policja prowadzi dochodzenie w sprawie skażonego zastawu. I co, odpalaliście tak po prostu znikąd? Z ciekawości? No to Mariusz, no. Mariusz i Angelika zostają zabrani do izolatki. Boję się. A jak mnie tu zatrzymają? Nie będzie tak źle. Promieniowanie nie było aż tak duże. Relacje pomiędzy Angeliką i Marysią wciąż były dalekie od ideału, choć Angelika bardzo starała się to zmienić. Może być serkiem pleśniowym. Taki delikatny. Może być. SMS ci przyszedł. Słyszałam. No to co, nie odbierzesz? No, pewnie znowu jakaś reklama. Ej, ja twoich rzeczy nie ruszam. No dobrze, chciałem tylko sprawdzić. No to ja lecę. A jakiś cześć? Cześć. Cześć. Słuchaj, to skończyły się już umowy zastawu, trzeba by to wystawić na sprzedaż. Przecież to nie tylko moja wina. Znaczy ja powiedziałem, że twoja wina? No ale mówisz z taką pretensją? Coś cię ugryzło? Nie? Chyba ciebie. Daj spokój, jak chcesz, możemy pogadać. Dzięki. Nie trzeba. Chyba faktycznie wstałam lewą nogą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry? Ja do pana. Do mnie. Słucham pana. Żona mnie zdradza. No, chyba współczuję, ale my mamy z tym wspólnego. Ty mnie zdradza. Chwileczkę, proszę pana. Spokojnie. No co mogę powiedzieć? Może trzeba by się z tym udać do jakiegoś specjalisty. Chciałem wyrzucić do śmieci, ale trochę szkoda wydanych pieniędzy. Może państwo. Jeżeli sprzęt jest używany, to nie ma o czym mówić. Nowy sprzęt, pan zobaczy. Jak nowy, to może nie zdradza. Zdradza, nie zdradza. Materacem nie byłem. Angelika, mogłabyś nas wesprzeć fachową poradą? No z tą fachową to chyba przesadziłeś. Nie. Sami sobie poradzimy. Pani niech tam robi, co ma robić, a... Dobrze. Okej, to dokończymy jakieś transakcje. No dobrze, spróbujmy to jakoś wycenić. Ale babiniec... Spokojnie, to może obsłużysz panią, a ja dokończę tutaj z panem transakcję. Byle szybko. Chciałbym mieć to już za sobą. Co za historia. Facet był zazdrosny o masażer żony. Normalnie ciężko mi było zachować powagę. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Proszę. O kurczę, znowu samowar. Ładne to jest, ale mało przydatne. No, chyba że do gotowania herbaty. Co pani chce z tym zrobić? Sprzedać. No, ale my nie skupujemy takich rzeczy. Możemy wziąć w zastaw, rozumie pani?
Почему? A потому, że my kupujemy srebro, złoto, elektronikę, ale takich rzeczy nie. Nie weźmiecie. Weźmiemy, tylko że w zastaw. Damy pożyczkę, rozumie pani? Może tak. Да, я потребую гроші. Сам згадам, сколько... Значить, Ілля. A chyba zabytkowy. Stóły. Ale nie ma na nie popytu. 100 złotych mogę pani dać. Ой, мало. Он в нашій фамілії от лад єсть. No to czemu pani go chce sprzedać? No, trzeba pieniądze teraz. Mój mąż gdzieś zniknął, pojechał na pracę i go nie ma. Ja martwię się. No to może trzeba na policję zadzwonić. Ой, nie trzeba. Na policję tylko kłopoty. Niestety nic więcej nie możemy dla pani zrobić. 100 złotych. Bierze pani? No, ja muszę. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja się zajmę klientem, a na samowarach to się średnio znam. Dzień dobry. Proszę jakiś dokument. Tożsamość. Ma pani paszport? Tak, mam. Proszę. Dziękuję. Dobry? Dzień dobry. Cezarego poznałam w klubie po koncercie Kaśki. Szukał ze mną kontaktu, pisał SMS-y, próbował się dodzwonić, ale nie sądziłam, że może przyjść do mnie do pracy. Kaśka ci powiedziała, że mnie tu znajdziesz? Nie cieszysz się, że przyszedłem? Nie mam czasu na pogaduszki. W takim razie możemy umówić się po pracy. Zapraszam na kolację. Mam obowiązki. Dom, dziecko. Z tego co wiem, to masz dużą córkę. No to widzę, że sporo o mnie wiesz. A ty, że mam męża też? Z tego co słyszałem, to za bardzo wam się nie układa. Tak. Siedział w pudle, a teraz jest poszukiwany przez policję za morderstwo. Słuchaj, przykro mi, ale przecież kolacja to nic złego. Posłuchaj, Cezary. W klubie było miło, ale nie zawracaj sobie mną głowy, okej? Muszę wracać do pracy. Chociaż kwiaty przyjmij. Przepraszam, ale nie. Wszystko gra? Tak, wszystko okej. No, sporo pan tego przytargał. Kupowałem te rzeczy na targach militarnych, ale czas już z tego wyrosnąć. Chcę to komuś oddać. Wie pan, może jakiś kolekcjoner się tym zainteresuje? Albo preppers. To ci szajbujsze od wojny. A tak, słyszałam. Oni sobie budują bunkry i gromadzą tam jedzenie i przedmioty potrzebne do przetrwania. Dokładnie. Szajbusi normalnie, ale nieszkodliwi. Licznik Geigera. Ładny, co? Działa? Wie pan, żeby się o tym przekonać, to musiałoby być w pobliżu jakieś źródło promieniowania. Właśnie pokazuje, że jest. Coś z nim nie tak, pewnie uszkodzony. Licznik działa, tu się nie ma co zepsuć. Mariusz, co się dzieje? Coś jest nie tak. Czekaj. Ale co jest nie tak? Słuchajcie, natychmiast wszyscy z Lombardu. Już! No dobra, to chociaż wezmę nasze kurtki. To jest coś, co emituje promieniowanie. Pani, Proszę, ale moje rzeczy, co Dobra, jest grane? wychodzimy. Pani też, proszę, już! Angela! Pospiesz się, wyjdź stąd! Wychodź. Gdy licznik zaczął skwierczeć, zdębiałem. W pierwszej chwili pomyślałem, że urządzenie jest zepsute. Ale lepiej dmuchać na zimne. Tak ludzi kiwacie? Nie dam się orznąć. Albo bierzecie te rzeczy, albo... Człowieku, nikt cię nie chce orżnąć. Sprawdzamy, o co chodzi. Sam pan widział, co pokazał licznik. To niemożliwe, żeby ten stary grat coś wykrył. Zresztą co? Pan otwiera, zabieramy te graty. Mariusz, ale o co chodzi? To naprawdę jest jakieś promieniowanie? Tak wskazał miernik.
No, urządzenie działa prawidłowo, bo w tej chwili wskazanie wynosi 0. Czekajcie tu chwilę. Nie miałem pojęcia, co robić. Jeżeli licznik był sprawny, to groziło nam poważne niebezpieczeństwo. Promieniowanie nie było jakieś wielkie, ale i tak się narażałem. W drzwiach do magazynu emisja wzrosła, ale mimo to postanowiłem znaleźć źródło promieniowania. Reakcje licznika były zmienne, co świadczyło o tym, że urządzenie jest sprawne. Promieniowanie emitował samowar, przyniesiony przez tę Ukrainkę. Mariusz powiadomił o wypadku policję. Uruchomione zostało biuro zarządzania kryzysowego. Zgłoszenie zostało potraktowane bardzo poważnie. Ale nic mi nie jest. Co tu się dzieje? Co się stało? Kazimierz, tak jak mówiłem ci przez telefon, przyjęliśmy jakiś radioaktywny zastaw. Mariusz, poczekaj, Mariusz. Czekam. Co mówiłeś, że co, że co? Przyjęliśmy radioaktywny zastaw do Lombardu. Kurde, no jak to się stało, ale w jaki sposób? Konieczna będzie kwarantanna. Pan nie może tutaj przybywać. Ale to są moi pracownicy. Ja rozumiem, ale musi się pan odsunąć, nie w tej chwili. Ale panie doktorze, Jeszcze będzie na to czas. ja muszę jechać do domu, do mojej córki. Angelika, nic się nie martw, zajmę się Marysią. Już idę. chodź. Nie martw się, Angelika. Zadzwonił Mariusz, pomyślałem, że to jakiś żart. No ale niestety było inaczej. Takiego cyrku przed moim Lombardem jeszcze nie widziałem. Kazimierz czuwał przed Lombardem do momentu, aż wszystkie służby zakończyły swoją pracę. Lokal został zabezpieczony, a drzwi zaplombowane. Po drodze tylko wstąpię, wiesz, do córki Angeliki. A no właśnie, ja sam nie wiem, co mam z nią zrobić, no. No a dzieckiem trzeba się chyba zająć, nie? A co to, zamknięte już tak wcześnie? Słuchaj, muszę kończyć, no pa. No mamy sytuację nadzwyczajną. A co by pan chciał? A mam jedną rzecz do spieniężenia. A jak pan nie ten, to pójdę do innego. Nie, zaraz, chwileczkę. Lombard, proszę pana, to ja. Lokal jest nam do niczego potrzebny. No, mam zapalniczkę do sprzedania, rzuciłem palenie. No i bardzo dobrze, po co się truć? I co, chce pan zastawić czy sprzedać? A zostawię jeszcze, nie jestem pewny swojej decyzji. Aha. No, proponuję 80 zł. Panie, to zapalniczka jest z 54 roku. To jest unikat. No dobra, mogę panu dać 100, bo to nie jest żaden unikat. Może być? Dobra, niech będzie. No dobra. Zaraz. Pan potrzyma tutaj. O, może się pan odwrócić, to wypiszemy umowę taką króciutką. Proszę. No, co to jest? Jakaś lipa. To będzie ważne? Ważne, proszę pana. Moje słowo jest ważne i podpis. Jakąś pieczątkę pan jeszcze by dodał. Niech się pan nie martwi. U mnie jak w szwajcarskim banku. Proszę. No dobra. Do widzenia. Musiałem obsłużyć tego klienta. Cały dzień Lombard nie zarabiał. Więc na koniec chociaż tyle mogłem zrobić. I miałem nadzieję, że ta kwarantanna nie potrwa zbyt długo. Mariusz i Angelika czekali na wyniki badania krwi. Niespodziewana sytuacja z promieniowaniem w Lombardzie bardzo wstrząsnęła Angeliką, która przede wszystkim martwiła się o pozostawioną bez opieki Marysię. Jestem zdrowa, dobrze się czuję.
Dlaczego nas tu trzymają? Żeby się upewnić, że nic ci nie jest. Taka procedura. Zajęliby się lepiej tymi, co miesiącami czekają na wizytę u lekarza. Ale po co się wściekasz? To i tak nic nie da. Boję się. A jak mnie tu zatrzymają? Nie będzie tak źle. Promieniowanie nie było aż tak duże. A powiedz lepiej, jak było na tej imprezie. Widziałem, że kogoś poznałaś. A daj spokój, nie chce mi się o tym gadać. Nie, fajnie, że Kaśka wzięła cię do ludzi na imprezę. Kaśka przegina. Kaśka dba o ciebie. Kaśka sama o siebie nie potrafi zadbać, więc może lepiej niech mnie zostawi w spokoju. No. A słuchaj, no a kto to był ten facet, który przyniósł ci kwiaty? Nie wiem, co mu odbiło. Mariusz, ja widzę, że ty się starasz, ale chyba jednak wolę pomilczeć. Odnotowaliśmy skażenie poniżej pół Greya. A można po ludzku? To minimalna dawka promieniowania. Za chwilę podam Państwu odpowiednie porcje jodku potasu. Muszę tylko Państwa wcześniej zważyć. Ja muszę mój telefon. Ja muszę zadzwonić. Przykro mi, proszę o cierpliwość, mamy procedury. Ale ja mam gdzieś wasze procedury, rozumie pani? Andrzejka, uspokój się. To jest dla twojego dobra. Zrób to dla Marysi. Marysia została sama, bez opieki, a ci mi gadali o jakichś procedurach. Miałam nadzieję, że nie zostawią nas tam na noc. Umierałam ze strachu o córkę. Cześć, Marysia. Mamy nie ma. No wiem, dlatego tu jestem. No a gdzie jest mama? Ma jeszcze kilka spraw do załatwienia, ale nie chciała, żebyś została sama, dlatego poprosiła mnie, żebym tutaj do ciebie przyjechał. A co się stało? Nie, nic takiego. Nie martw się. Mogę wejść? Tak, proszę. No ale co się stało? A nic się nie stało. No to gdzie jest mama? Ach, mieliśmy małe zamieszanie w Lombardzie i twoja mama jest na obserwacji, ale wszystko z nią w porządku. Wszystko, czyli co konkretnie? No, wszystko. Niech pan mi nie ściemnia. Gdzie jest ta obserwacja? W szpitalu? No chyba tak. No to co znaczy chyba? Marysia, no nie wiem, co ci mam powiedzieć, bo sam niewiele wiem. Mieliśmy taki dziwny wypadek w Lombardzie i pogotowie zabrało twoją mamę i Mariusza, żeby sprawdzić, czy nic im się nie stało. Rozumiesz? No ale jaki wypadek? Ktoś przyniósł skażoną rzecz. No ale wszystko będzie dobrze. Zawsze tak mówicie. A i tak nie jest. Oj, dziecko, zaufaj mi. Traktuję twoją mamę jak własną córkę. A ty mogłabyś być moją wnusią. No powiedz, czy ja mógłbym oszukać wnuczkę? Co? No nie wiem, chcę jechać do mamy. Teraz to jest niemożliwe. Ale mam inną propozycję. Jako? Pojedziesz teraz ze mną. Ciocia Beatka zrobiła kolację i spędzimy fajny wieczór. Co ty na to? No nie wiem, a jak mama wróci? Jak mama wróci, to zadzwoni. Chodź. Dawno nie miałem do czynienia z takimi dziećmi. Cwane to, więc trzeba było uważać na każde słowo. Na szczęście udało mi się przekonać Marysię, żeby pojechała ze mną. Ponowne badanie pomieszczeń Lombardu nie wykazało szkodliwego promieniowania i lokal dopuszczono do użytkowania. Do śledztwa w tej sprawie zostali włączeni policjanci. I co, odpalaliście tak po prostu znikąd? Z ciekawości? No to Mariusz, no. Mariusz zawsze wszystko wie. No. I zawsze trafi.
Ale na szczęście promieniowanie nie było na tyle duże, żeby skazić pozostałe obiekty. No ale żeby w samowarze? To była tak zwana wtórna emisja promieni. To co to znaczy? To znaczy, że samowar nie był źródłem promieniowania. Po prostu wchłonął pewną dawkę od jakiegoś innego obiektu. Ktoś w nim pewnie przechowywał jakiś uran czy inne cholerstwo. I ta dziewczyna musiała przewozić w samowarze te materiały promieniotwórcze, tak? No nie chce być inaczej. Izotop mógł pochodzić od zwykłego napromiennika. No i właśnie próbujemy to ustalić. Panie Darku, a ci faceci w tych czarnych płaszczach to co? Współpracujemy. No i klasycznie poproszę od pana zapiski z monitoringu. No, oczywiście, oczywiście. Zapraszam do biura, chodźcie. Proszę, proszę, proszę. O, proszę. Ukrainka przyniosła gar i poszła. I teraz szukaj wiatru w polu. Znajdziemy. Prędzej czy później. No, jak znam życie, to raczej później. Będę musiał zajrzeć do kwitów. A u nas kwity w porządku. Zaraz, gdzie to mam? O, jest. Julia Korobliow. Adres z paszportu ukraiński. O, ale jest i polski, tymczasowy. Dobra. O! Dobrze was widzieć. A co wy tu robicie? No i to co, wypuścili nas ze szpitala. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak sobie radzicie. Ale mi stracha napędziliście. No sobie też. Na szczęście wszystko w porządku. Dziękuję za Marysię. Bardzo się bałam. Nocowała u nas. Rano ją zawiozłem do szkoły. Wiem, dzwoniłam już do niej. A, ona bardzo przeżywała całą tę sytuację, ale to dzielna dziewczynka. No i miała dobrą opiekę. Narobiłyśmy tylko kłopotu. Daj spokój, Angelika. A mogę do niej jechać? Dałby mi szef dzisiaj wolne? No jasne, jedź. Dziecko najważniejsze. To może podrzucimy cię. Bardzo chętnie. Bardzo się ucieszyłem, gdy zobaczyłem Mariusza i Angelikę całych i zdrowych. W takich sytuacjach człowiek myśli o najgorszym. Ale tym razem wszystko dobrze się skończyło. Mariusz, trzeba to pochować, odnaleźć gościa i dokończyć transakcję. Dobra, jeżeli do jutra się nie zjawi, to zajmę się tym. Słuchaj, a może ty też byś poszedł odpocząć? No niby po co? Czuję się świetnie. Tylko tak się mówi. Kazimierz, nie zostawię cię samego z tym, no. Wiesz, poza tym praca mnie odpręża. No dobra, jak chcesz. Tylko wiesz co, opowiesz mi, jak to wczoraj było, dobra? Dzień dobry panom. Dobry. Słucham. Powiem wprost. Podobno u panów jest mój masażer. Masaże? A tak, wiem. Pani mąż zastawił. Tak, chyba mi mój stary Safanduła chciał zrobić na złość. Nie no, wie pani, ja odniosłem wrażenie, że jest zazdrosny. Zazdrosny? Panowie, o co? No, kupiłam sobie sprzęt do masowania karku, a ten, no, wymyśla sobie Bóg wie co i rozpowiada po całym mieście. Proszę pani, proszę się nie martwić. My potrafimy zachować dyskrecję. No tak, ale no, ja bym chciała odzyskać ten mój sprzęt. No, ale w takim razie musi mieć pani kwit i upoważnienie. Albo przyjść z mężem. Oj, panowie, sprawiacie mi duże niedogodności. Proszę pani, bardzo nam przykro z tego powodu, no ale takie są procedury. Dobra, to ja już tego mojego ciamejdę zmuszę, żeby mi to w zębach przyniósł. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Angela? Angelika niestety ma dzisiaj wolne. O, to sami panowie zostali. No, tak wyszło. No, co się stało? Rozchorowała się, czy co? Nie, mieliśmy takie małe zamieszanie w Lombardzie. Aha. No, wy tu zawsze macie jakieś zamieszanie. Taka praca. No dobra, to nie przeszkadzam. Pójdę do Angeliki. Ciao. Ciao. Do widzenia. Do widzenia.
ciao. Przebojowa dziewczyna, co? Kumpela Angeliki. Mariusz, ale podrywała ciebie. Nie, ona tak z każdym. No, ze mną jakoś nie. Sorry, Kazimierz. Miałem ochotę porozmawiać z Kaśką i podpytać ją o tę imprezę, na której była z Angeliką, no i o tego faceta, który ją podrywał. Ale jakoś nie było okazji, a Kaśka szybko się zmyła. Dzień dobry. Dzień dobry. Kupicie papierosy. Tanio oddam. My nie handlujemy papierosami. Nie na handel, dla siebie. Dla siebie? A da, paniał. Zapytam kolegi na zapleczu. Może on kupi. Dobra, proszę. Proszę zaczekać. Dziękuję. Mariusz, to chyba ona. Kto? No ta Ukrainka od samowaru. Nie jestem pewien, chodź zobacz. No? Ona. Dzwonię po służbę. Dzwoń, a ja spróbuję ją zatrzymać. Co? Wie pani, może byśmy kupili te papierosy. A ile pani chce? Po 10 złotych. 100 za wagon? Ja nie понимаю. No, za karton nie, za drogo. A ile dasz? O, to pani. Kupicie papierosy, ja nie mam czasu. A może najpierw rozliczmy ten samowar, kupimy go. Я не прийшла гадати о самоварі. Якщо не купуєте сигаретів, то до відзення. Zaraz. No ale gdzie pani z tym pójdzie? Przecież to nie ma akcyzy. No właśnie. То купcie po 8. A co pani w tym samowarze przewoziła? Їм не треба już iść. Zaraz, proszę pani. Porozmawiajmy jak biznesmeni. Zapraszam do biura. Proszę. Proszę bardzo. Я не хочу. Proszę pani, ja mam tam pieniądze i zrobimy tak, żeby nikt nie widział. Proszę się nie bać. Wyglądało na to, że kobieta w ogóle nie zdawała sobie sprawy z zagrożenia, jakie stanowi. Musiała być zatrzymana, także dla jej własnego dobra. Nieświadoma zagrożenia Ukrainka została przewieziona na specjalistyczne badania do szpitala. Okazało się, że otrzymała pewną dawkę promieniowania, która jednak nie zagrażała jej życiu. Wciąż jednak nie zostało odnalezione źródło promieniowania. Zatrzymamy panią na obserwacji. Я не мам pieniędzy na leczenie. Muszę do męża, on też chory. Co mu jest? Nie mogę powiedzieć. Wrócił z jakiejś pracy, krew z nosa szła i wtracił przytomność. Gdzie on teraz jest? Nie можу сказати. On nie powiedział. Mów. Gdzie pan? Daj pan spokój, że to jest ważniejsza sprawa. Kobieto, mów, gdzie jest twój mąż. Jeżeli go chcesz zobaczyć jeszcze raz żywego, to mów, gdzie jest, rozumiesz? Nie можу сказати, його депортуją. Posłuchaj, on przemycał materiały radioaktywne. On cygarety przemycał. Cygarety, chorobę ma popromienną. Jak nie powiesz, gdzie jest, to deportują na Ukrainę, ale jego zwłoki. Ratujcie jego! Mów, gdzie jest. Mariusz i Kazimierz mieli dość mocnych wrażeń. Obydwaj chcieli, żeby ten dzień już się skończył. Mariusz, musimy nadgonić zaległości. No bo ostatnie dni nie dały nam zysku. Spokojnie, szefie, wychodzimy już na prosto. Będzie dobrze. A ten co tam? To ten, to jest ten. Zapraszamy. Panowie sami? No. Sami pan wchodzi, tak. Dobry wieczór. Jak to miło widzieć samych mężczyzn, bo ostatnio to same baby tu były. A co, nie lubi pan kobiet? Lubię, ale wie pan, z nimi to kłopotów może być sporo. Człowiek się wstydu naja i nieraz durnia może z siebie zrobić. Co prawda, to prawda. No, nieraz się człowiek może przejechać. Pan potem masażer, zdaje się, tak? Jezu, panie, żona mi piekło w domu zrobiła, że ujawniam, że nie dżentelmen, jakby ona damą była. A co, nie jest? Niech pan patrzy, jaka dama takiego sprzętu używa. No co? Masażer to coś złego? Panie, zależy do czego się używa. No zależy do czego, no. Dobra, nie to już Kazimierz. Co? A, rozumiem.
To ja teraz panu powiem, proszę pana, niech mnie pan słucha. No. Zamiast narzekać i wydziwiać, to niech pan w restauracji stolik zamówi, później w domu wino, świece i niech pan sam żonę wymasuje. Panie, ja nie chcę o takich rzeczach. I tak to pana nie ominie. Albo gadanie, albo działanie i proponuję to drugie. No, bierz pan ten masażer i do domu. Dziękuję. Jak się okazało, to nasz biznes posłużył za poradnię małżeńską. Ale jeżeli pomogliśmy rozniecić przygasły już żar namiętności, to chyba dobrze. Marysia nie odstępuje mamy na krok. Dziewczynka bardzo się wystraszyła, że jej mamie mogło się coś stać i ona zostanie sama. Dobrze się czuję. No ale przecież byłeś w szpitalu. No ale nie wiem, po co mnie tam trzymali. Naprawdę wszystko jest w porządku. O, cześć. Cześć, kochani. Cześć. No cześć. A ty co? Tak sobie do pracy nie przychodzisz? A szef dał mi wolne. Jak to? Co się stało? Bo byłam w Lombardzie, to strasznie tajemnicze byli. Przyjęliśmy w zastaw jakąś napromieniowaną rzecz i wybuchła afera. Trzymali mamę w szpitalu. O Boże, ale co? Coś się stało poważnego? Nie, wszystko w porządku już po wszystkim. Ale jak to napromieniowano? No, dajcie spokój, wszystko jest w porządku i ja czuję się dobrze. A mamo, jak jest ciocia, to mogę iść na trening? No jasne, leć. Szkoda, żeby się lekcje zmarnowały, nie? Mądra ta córcia twoja, wiesz? No, w przeciwieństwie do ciebie. O co ci chodzi? Pa, kochanie! Nie miałam zamiaru odpuszczać Kaśce. Chciałam ją zdrowo ochrzanić za paplanie o mnie obcemu facetowi. Pod naciskiem funkcjonariuszy służb specjalnych pani Julia wyjawiła miejsce pobytu męża. Mężczyzna został przewieziony do specjalistycznej kliniki na badania. Muszę przygotować izolatkę. Ten człowiek to żywy aparat rentgenowski. Czemu panowie nie są w fartuchach? Co panowie tutaj tak Później, bez czy może pani fartuchów? wytłumaczyć, co to znaczy to, co pani teraz powiedziała? Przyjął krytyczną dawkę promieniowania, a teraz dzieli się nią z otoczeniem. Ja z nim muszę koniecznie porozmawiać. Co pan, nie widzi pan, w jakim on jest stanie? Ja muszę teraz ratować jego życie. Proszę panią, to jest sprawa najwyższej wagi. Jestem skłonny zaryzykować jedno życie, żeby ratować 10 innych. Bardzo panią proszę. No dobrze, ma pan minutę, tylko proszę się do niego nie zbliżać, a później zapraszam na kieliszeczek płynu Logola. Dzięki. Co zrobiłeś z tym gównem? Pani Majesz? Ja nie znam. Chcesz, żeby ona żyła? Tak. To mów. Posłuchaj, ja mam trochę czasu, ale ty go nie masz w ogóle. W ogóle. I twoja żona też nie. No więc? Gdzie jest to gówno? Chodź, ja ci wszystko powiem. Kaśka, nie podoba mi się, że bawisz się w jakąś swatkę. Ale co, ty Zary ci się nie podoba, czy co? A nie o to chodzi. No chyba właśnie o to. Tak czy nie? Kaśka, świat nie jest czarno-biały. O Jezu. A ty zawsze musisz wszystko komplikować, tak? Kaśka, ja mam córkę, męża kryminalistę. Ty jesteś sama, dla ciebie wszystko jest proste. Ty naprawdę nie widzisz różnicy? Ale ty nie możesz tak ciągle myśleć, dziewczyno, rozumiesz? Powinnaś się oderwać, rozerwać, bo ty zwariujesz. Zwariuję to z tobą. I stawiasz mnie w głupiej sytuacji. Bo co, bo przyszedł do ciebie facet z kwiatami, tak? Bo przyszedł do pracy. Przy ludziach. I co z tego? No to, że wypadałoby mnie najpierw zapytać o zdanie. No dobra, ale po co ja mam się ciebie pytać? Przecież ja doskonale wiem, co ty byś mi powiedziała. Kaśka, przecież ty w ogóle mnie nie słuchasz. No tak, tak jak ty mnie. Angela, no, fajny facet, całkiem do rzeczy, jeszcze przy kasie, a ty co? Nie uciekaj od niego, bo szkoda. Właśnie go spławiłam. Jak to? Powiedziałam mu o Jacku, bez ogródek. No i sobie poszedł. Szkodzisz sobie, wiesz? Bo ja nie mam ochoty na flirtowanie. Zachowujesz się jak jakaś zakonnica, powinnaś się rozerwać, oderwać się.
Kaśka, nie wciągaj mnie w żadne gierki miłosne, bo ja po prostu nie mam na to ochoty. Zmieniłaś się, wiesz? Bo mam córkę. I muszę myśleć o swojej i o jej przyszłości. Ja jestem zdana tylko na siebie. Syty głodnego nie zrozumie, jak to mówią. Byłyśmy z innych światów. Kaśka zawsze była świrnięta, no i się nie przejmowała. Ja kiedyś też. Ale już tak nie potrafiłam. Słuchaj, dzięki za pomoc. Chociaż zapewne oficjalne podziękowania to sobie prześlą na ci szefowie. Oni zawsze pierwsi do odznaczeń. Wiesz jak jest, my ulepszamy świat, a oni siebie. Ale tak naprawdę to odwaliliście kawał porządnej roboty. Naprawdę. Dzięki. Jak to mówią, po nitce do kłębka. Ci z tego Lombardu wam pomogli tymi zeznaniami trochę, co? Bez nich, szczerze mówiąc, nie wiem jak długo szukalibyśmy kuriera. A na koniec i tak pewnie znaleźlibyśmy tylko zwłoki. No właśnie. A w tym czasie materiał radioaktywny nabierałby mocy, a tutaj w tych bunkrach, nie? Wiecie, gdzie miało trafić to świństwo? Nie, tego nawet on nie wiedział. Łańcuch pośredników. Macie jeszcze sporo roboty. Najważniejsze, że materiał radioaktywny jest w naszych rękach. Nikomu już nie zaszkodzi. Sytuacja w Lombardzie powoli wracała do normy. Ale to przykleili? Chyba na jakiś atomowy klej. Piszą o nas. O, jeszcze nam klientów odstraszą. Albo napędzą. Ludzie będą przychodzić z ciekawości. O. Dzień dobry. Dzień dobry, o wilku mowa. No to się cieszę. Podobno u was była ta afera z bombą atomową. Tak, a grzyb został na ścianach. Ha, dobry tekst, może od razu nagramy. Sam raz na początek artykułu. Przykro mi, ale nie będzie żadnego artykułu. Dlaczego? Zapłacę za informacje z pierwszej ręki. A nie ma pan tyle kasy. No bez przesady. To wam się opłaci, jak napiszę o was. Dużo lepiej byłoby, gdyby pan coś zostawił. Może nie. Proszę pana, my tutaj nie handlujemy informacjami, tylko rzeczami. Niech pan na przykład ten dyktafon zostawi. No to jest moje narzędzie pracy, no tego nie zostawię. No tak, zastępuje panu głowę. No ale po co te złośliwości od razu? Facet nie chciał się odczepić i musieliśmy mu w końcu coś powiedzieć. No a potem i tak napisał, co chciał. Kompletnie bez sensu. No i oczywiście korzyści z tego żadnej. Mieliśmy obawy, że ta cała historia odstraszy nam klientów. Ale ludzie tym chętniej zaglądali do Lombardu. Z ciekawości. No to chyba dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak tam? Wszyscy cali po katastrofie? A co? Przyszedł pan dokończyć dzieła zniszczenia? Ja? Nie, a gdzieżby tam, no. Gdzie ja bym wtedy przychodził? No, a poza tym, co ja mogę? No dobrze, co pan przyniósł? Miałem wizję. Przyszedłem się z nią z wami podzielić. Aha. Zaliczyliśmy odjazd. Nie, to chyba tak. Nie tak. Tak, symbolizm alegoryczny. Nie, to tak Grzyb. bardziej wprost powiedziałabym. No tak, a nie dałoby się tego zmonetyzować? Mamy pół magazynu pana obrazów. Jakoś nie widać nabywcy. O, to ja widzę, że to tylko pani Marta to jest wrażliwa na prawdziwą sztukę. No, źle pan trafił. Dzisiaj sami ignoranci. Ja przychodzę po przyjacielsku, no a pani tak na mnie naskakuje. Dobrze. Weźmiemy ten wytwór pana wyobraźni, ale na pamiątkę, dobrze? No jakiś mały grosik na otarcie łezki. No dobra, to jak znajdziesz jakiś klient, który da pieniądze, to wtedy możemy się tak umówić? No dobra. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Wypuścili panią ze szpitala? No tak, dziś. I co, nie jest pani napromieniowana, że... A, to pani? To już chyba sobie pójdę. Do widzenia. No państwo, ja już zdrowa. Pojawienie się tej kobiety było dla nas dużym zaskoczeniem. Miałem nadzieję, że tym razem obejdzie się bez kłopotów. I co?
Nie świeci pani w ciemności? No ja nie, ale mąż. I co z mężem? On tak narozrabiał. Jak przeżyje, to nas deportują. I po co wam to było? Ja nie znała, co on kombinuje. Gdyby ja znała, to... Dobrze. Proszę. To prezent od ślubu. Teraz muszę mieć pieniądze, dokąd nie znajdę jakiejś pracy. O, to srebrne sztućce, tak? Da, srebro. Wezmę ile dacie. No, mogę pani za to dać 200 zł. 300 zł. Спасибо. I niech się pani nie martwi. Wszystko jakoś się ułoży. Спасибо. Niech pani da jakiś namiar. Jeżeli, nie wiem, popytamy się klientów, może ktoś wie o jakiejś pracy. Ja teraz kątem u koleżanki mieszkam. Zaraz dam numer telefonu. Dziękuję bardzo. Proszę dać. Zaraz. Kobieta była w potrzebie, więc zaproponowaliśmy jej pomoc. No przecież nie mogliśmy się od niej odwrócić. Pomimo kłopotów, których nam wcześniej przysporzyła. Bardzo mi się spodobało, że Mariusz chciał pomóc tej kobiecie. Gdyby nie on, no to ja bym to zrobiła. Nieważne co było, dobro zawsze wraca. No to teraz to mogłoby być nasze logo. Facet ma odjazdy. Nie śmiej się. Ta afera mogła skończyć się wielką tragedią. Nie przesadzasz? Handlarze bronią kradną izotopy promieniotwórcze. I to niekoniecznie z powojskowych obiektów. I co, potem świecą jak choinki? Niekoniecznie. Jeżeli podejdzie się do tego profesjonalnie, jest to najkrótsza droga do budowy tak zwanych brudnych bomb. Dobra, oszczędź mi szczegółów. Ale jedno jest pewne. Od kiedy się pojawiłeś w Lombardzie, cały czas coś się dzieje. Mam się zwolnić? Ani mi się waż. Pani Angelika? Tak? To dla pani. Do widzenia. Do widzenia. W następnym odcinku Marcin jest szantażowany przez kobietę, z którą zdradził żonę. Dawaj kasę. Jaką mam gwarancję, że dasz mi spokój? Bo ci to obiecuję. Aneta przyłapuje męża na kłamstwie. Ty pieprzony kłamco! Przestań! Dlaczego mnie okłamujesz? Dlaczego robisz ze mnie idiotkę? Co ty robisz? Wszystko ci wyjaśnię. Tak? No to proszę, mów. Adek ratuje z opresji swoją dawną znajomą Alinę. Alina? To nie twoja sprawa. Zostawcie go, ratunku! Bo go zabijecie! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.